Na początku zagrajmy w bingo. Upalanie, driftowóz, project car, hydrołapa, latanie bokiem. Jeśli skreśliłeś wszystkie, no gratulacje, byłbyś godnym posiadaczem 27-letniej Bawary o oznaczeniu E46. Tylko czy tak jest naprawdę? Status starych BMW się zmienia, a nie ukrywajmy, ta generacja trójki to już nie jest młodzieniaszek. Dlatego właśnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy E46 to nadal tylko gruz dla adeptów jazdy nierozsądnej, czy może jednak jej status się zmienia i powoli staje się ciekawym fresh timerem. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Naszym ludzkim, nieco antystadnym instynktem jest to, że czasem nie chcemy wchodzić w posiadanie jakiegoś produktu czy przedmiotu, bo nie w smak nam bycie w grupie posiadaczy tychże. I tutaj jakość nie ma de facto znaczenia. Nie sądzę, by kucharz czy entuzjasta gotowania chciał zaklaskać się na śmierć na prezentacji nowego Thermomixa. I E46 należy do tej grupy. To niewątpliwie dobre auto, ale czy jesteśmy gotowi na spoufalanie się z innymi właścicielami na licznych grupach czy forach? Odłóżmy na razie nasze teoretyczne rozważania i skupmy się na faktach. BMW 3 E46 wprowadzono na rynek pod koniec 1997 roku. Zaczynając od designu, mimo że ówcześnie szefem działu projektowego był Chris Bangle, to jednak ten charakterystyczny look był dziełem Erika Goplena. Zaowocowało to tym, że ówcześnie nowa trójka nie epatowała tak wulgarną, banglową kreską. Auto z zewnątrz wygląda po prostu spójnie. Widać ogromny krok naprzód względem E36, ale to nie znaczy, że bez znaczka marki na masce czy oznaczenia modelu na klapie bagażnika nie rozpoznalibyśmy, co to za samochód. E46 było dostępne aż w 5 wersjach nadwozia. Sedan, Touring Coupe, Cabrio i nieślubny syn z kazirodczego związku, czyli kompakt z podwoziem od E36. Z kronikarskiego obowiązku wymienię silniki, które były dostępne w tym modelu, choć każdy fan BMW wyrecytuje je obudzony w środku nocy. Na samym dole bawarskiego rankingu znajduje się 316i, czyli albo osłabione 1.9, albo po liftingu 1.8, 318 i to albo to samo 1.9 o oznaczeniu M43, albo po tak zwanym Life Cycle Impulse 2.0. Od 320i zaczyna się ciekawiej, bo od tego momentu zaczynają się jednostki sześciocylindrowe, które w zasadzie można skondensować do dwóch rodzin. M52 i M54 po liftingu. I tak później mamy przedliftowe 323i, poliftowe 325i, przedliftowe 328i i poliftowe 330i. Były dostępne też dwa diesle w trzech wersjach mocowych. Czterogorowe 318D i 320D oraz mocniejsze 330D z M57 pod maską. Oczywiście był też model M3. Tę odmianę napędzała jednostka S54, czyli 3,2 litra, rzędowa szóstka, która rozwijała 343 konie mechaniczne. Klienci mieli z czego wybierać. Oprócz zmienionej gamy silników, bawarscy inżynierowie zadbali również o to, co jest de facto najważniejsze w BMW. I nie chodzi tu o zazdrość sąsiada. Mam na myśli prowadzenie. Konstrukcja E46 miała być o 70% sztywniejsza od E36, co skutkowało lepszym pokonywaniem zakrętów, ale również większym komfortem. Oprócz tego zadbano, by we wnętrzu nowej trójki nie panowała atmosfera niemieckiej pryczy więziennej. Choć z perspektywy czasu biedniejsze wersje nie wyglądają zachęcająco, to jednak tym obficiej wyposażonym niczego de facto nie brakuje. Wszystkie zmiany i ulepszenia zaprocentowały tym, że E46 jest do dziś najlepiej sprzedającą się trójką w historii. Miliony much, to znaczy miliony kierowców nie mogą się mylić. To po prostu udane auto. Wróćmy jednak do meritum. Czym jest E46 dziś? Patrząc na rynek możemy dojść do smutnych, ale chyba nikogo nie dziwiących wniosków. Ta generacja trójki w zdecydowanej większości reprezentowana jest przez tanie wozidła w średnim stanie, do których nie ma co dorabiać większej ideologii. Podaż niedrogich, słabo wyposażonych oraz bardzo wyeksploatowanych egzemplarzy jest ogromna. Ciekawsze sztuki chowają się za ścianą bawarskiej degrengolady i to może skutecznie odstraszyć potencjalnych poszukiwaczy, więc bardzo niewiele osób traktuje E46 jako auto godne ich pasji do klasycznej motoryzacji. Istnieją jednak pewne przesłanki, by stwierdzić, że sytuacja nie jest aż tak beznadziejna i jest potencjał do dalszych zmian. Po pierwsze, patrząc na najdroższe
pierwsze egzemplarze wystawione na sprzedaż, to zauważymy dużo mocno zmodyfikowanych aut. No przecież hasło Project Car z początku nie było przypadkowe. Antagonistą grubych modów jest oczywiście oryginalny stan, który w autach o choć trochę usportowionym charakterze jest rzadko zachowywany. Wiadomo, pokusa poprawienia fabryki jest w tym przypadku wielka, ale po ponad 20 latach to właśnie sztuki bez żadnych modyfikacji są najbardziej pożądane przez miłośników klasyki. Ten mityczny, oryginalny stan w połączeniu chociażby z dobrym wyposażeniem tworzy mieszankę, która zwraca uwagę nie tylko stereotypowych upalaczy, no co widać po cenach. Na przykładzie poliftowe coupé 330i w manualu w świetnym stanie wystawione jest za 70 000 złotych. Na popularnym portalu aukcyjnym możemy również dostrzec kilka podobnie zachowanych aut w wersji cabrio, których cena oscyluje między 45 a aż 80 000 złotych. Nie zapominajmy również o wersjach specjalnych. Jasne, M3 już dawno rozbiło bank i weszło w 6-cyfrowy próg kwotowy. Podobnie z wersją CSL, tylko w tym przypadku nie zmieniamy kwoty, tylko zmieniamy walutę na jakąś zachodnią. Ale specjalności w świecie E46 nie kończą się na M3 i jej super ekskluzywnych odnogach. BMW wypuszczało w nadwoziu coupé ciekawą odmianę Clubsport. Charakteryzowała się ona dodatkami zewnętrznymi, czyli splitterem przedniego zderzaka oraz niewielkim skrzydłem na tylnej klapie, fotelami obszytymi mieszanką skóry i materiału ze wzorem M i chociażby specjalnymi felgami z palety M. Co więcej, z auta wyrzucono zbędne wygłuszenia, dzięki czemu zaoszczędzono 20 kg. Auto dostępne było tylko w 4 kolorach, uwzględniając tym przepiękny lakier Estoril Blue. No właśnie. Gama kolorów E46 była niesamowicie bogata, a w niej można było znaleźć takie barwy, których dziś już próżno szukać w motoryzacji. Dakar Yellow, Velvet Blue, Sea Green, Japan Red, Arizona Sun to wszystko nazwy lakierów, które rozświetlają niezbyt porywający design tego modelu. A nie wspomniałem nawet o licznych fantastycznych odcieniach zarezerwowanych tylko dla M3. Niemniej jednak taka specyfikacja zewnętrzna E46 w połączeniu z mocnym silnikiem oraz oryginalnym stanem również ma szansę na to, by zainteresować bardziej wymagającego klienta. Patrząc na zachodni rynek, to dość łatwo znaleźć egzemplarze o nietypowym kolorze, którego cena jest sporo wyższa w porównaniu z mniej jaskrawymi egzemplarzami. Nie ma co jednak czarować rzeczywistości. E46, szczególnie w Polsce, nadal jest traktowane jako tani środek transportu. Widać jednak jakieś pierwiastki tego, że ciekawsze egzemplarze będą przyciągać coraz więcej osób, które nie traktują auta tylko jako tylnonapędowego wojownika z funkcją przewozu osób. I tutaj przychodzimy z pytaniem do Was. Czy rozważylibyście kupno BMW 3 E46 jako klasyka? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.